Uechi-ryu, chiński sekret ukryty w karate, to nie tylko chwytliwy tytuł, to opis stylu, który od samego początku był hybrydą, pomostem między południowo-chińską sztuką walki a okinawskim rozumieniem karate, a jego historia i charakter techniczny potrafią zaskoczyć tych, którzy spodziewają się prostego, liniowego systemu. Założycielem tego systemu był Kanbun Uechi, Okinawczyk, który pod koniec XIX i na początku XX wieku wyjechał do chińskiego Fujianu, żeby tam, według dostępnych źródeł, zgłębiać zarówno medycynę, jak i praktyczne metody walki. To on przywiózł do Okinawy rdzeń, który później nazwano jego nazwiskiem i który po dziś dzień nosi ślady chińskiego rodowodu. Chit Kanbun trenował u mistrza zapisywanego w japońskich źródłach jako Shu Shiwa, Chiń, i uczył się stylu, który sam identyfikował jako Pangai Nun, najkrócej mówiąc półtwardy, półmiękki. Filozofii ruchu, która łączy twardą strukturę z elastycznym, absorpcyjnym ruchem i która wywodzi się z tradycji północnej i południowej Fusou oraz stylów zwierzęcych takich jak tygrys, żuraw i w pewnych interpretacjach smok. Cheated turn searched. To właśnie ta mieszanka twardego rdzenia i miękkiej adaptacji sprawia, że Uechi-ryu wygląda na pierwszy rzut oka surowo i prostolinijnie. Krótkie, mocne uderzenia, praca bioder i korpusu, zaciśnięte pionowe pięści, a w rzeczywistości kryje w sobie bogactwo niuansów. Nagłe przejścia, zastosowanie otwartych dłoni, techniki chwytów i dźwigni oraz praca na zwarciu, która w praktyce okazuje się bezlitosna dla tych, którzy nie potrafią czytać intencji przeciwnika. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów przekazu Kanbuna były 3 kata, które przywiózł z Chin, Sanchin, Seisan i Sansei-ryu, i które stanowią trzon pierwotnego systemu Pangai Nun. To w tych formach kryje się sekret budowy ciała, oddechu i struktury uderzenia, które przygotowują ćwiczącego nie tylko do zadawania ciosów, lecz do znoszenia i przekierowywania siły przeciwnika. Cite Turn Search. Jeżeli szukasz romantycznej opowieści o mistrzu i jego jednej czystej technice, zapomnij. Uechi-ryu to sieć praktyk i adaptacji. Od izometrycznych napięć w Sanchin, które twardo hartują mięśnie i uczą scentralizowanej siły, po ćwiczenia wzmacniające przedramiona, które mają sensoryczną i praktyczną funkcję w realnej walce, bo trzymanie i odbiór uderzeń tuż przy ciele to nie teoria, to przetrwanie. Cite Turn Search. Warto tu być stanowczym. Sanchin nie jest modnym oddechem ani egzotycznym rytuałem. To twarda, boleśnie konkretna szkoła napięcia ciała, która w ujęciu praktycznym czyni z ciała jedność, zdolną przyjąć uderzenie i natychmiast odpowiedzieć właściwą strukturą. Gdy Kanbun wrócił do Okinawy i zaczynał uczyć, styl ten nie był od razu systemem o ustalonej liczbie kata czy jednolitej metodologii. Wiele elementów krążyło lokalnie jako wiedza praktyczna, czasem półtajna, czasem przekazywana od mistrza do ucznia w ograniczonym kręgu. Po śmierci Kanbuna to jego syn, Kanei Uechi, stał się postacią, która rzeczywiście przekształciła i spopularyzowała system. Dodał zestawy ćwiczeń wstępnych, ujednolicił sekwencje pomocnicze, wprowadził dodatkowe kata i struktury treningowe, które uczyniły Uechi-ryu bardziej kompletnym w sensie edukacyjnym i ułatwiły jego rozpowszechnienie poza Okinawą. Dzięki temu dzisiaj spotkamy wiele szkół Uechi-ryu. Jedne bardziej konserwatywne, trzymające się minimalistycznego zestawu 3 form, inne rozwinięte o 7-8 kata i zestawy kumite czy yunbi-undo. I stąd biorą się konflikty między purystami a modernizatorami, ale i bogactwo interpretacji w praktyce. Technika Uechi-ryu z zewnątrz może wydawać się brutalna. Pionowe uderzenia, mocny, przyklejony do ziemi krok, krótkie kopnięcia na duży palec i precyzyjne uderzenia pięścią skierowaną w sposób, który w innych systemach byłby rzadko spotykany. Ale ten surowy wygląd to tylko opakowanie. Pod nim kryje się logika, jak prowadzić walkę w zatłoczonym, nierównym terenie, jak trzymać przeciwnika blisko i jak wyłączyć jego przewagę zasięgu. Praktyka w dojo to mieszanka stałej, niemal chirurgicznej pracy nad postawą oraz brutalnej powtarzalności ćwiczeń wzmacniających, makiwara, uderzenia o partnera w kontrolowany sposób, twarde sanchin, temperowanie przedramion i nóg.
Wszystko po to, by ciało stało się narzędziem natychmiastowej odpowiedzi, a nie miękkim, bezbronnym obiektem. Cite turn search. Bunkai, czyli zastosowania technik z kata w Uechi-ryu, są funkcjonalne, często nastawione na neutralizację stawu, wykorzystanie łokcia, kolana i biodra, nie zaś na długie kombinacje akrobatyczne. Tu dociera ta chińska praktyczność. Prosty chwyt, szybkie wyprowadzenie rotacji bioder i zamknięcie procesu, zanim przeciwnik zdąży w pełni rozwinąć swój atak. To właśnie dlatego wielu praktyków Uechi-ryu podkreśla, że styl jest twardy tam, gdzie trzeba i miękki tam, gdzie trzeba, nie według estetycznej zasady, lecz według kalkulacji przetrwania. Historycznie i kulturowo Uechi-ryu jest też fascynującym przykładem przepływu wiedzy między Chinami a Okinawą. Opowieści o początkach kanbuna w Chinach, jego nauczycielach i ewentualnych powiązaniach z lokalnymi społeczeństwami są czasem owiane legendą, czasem potwierdzane dokumentami i dlatego badacze nadal dyskutują o szczegółach. Ale w praktyce to, co najważniejsze, jest jasne. Ruchy, które przetrwały, działają. Cite turn searched. Współcześnie Uechi-ryu rozgałęził się na liczne organizacje, każda z własnym akcentem. Jedni eksponują dawną twardość i tradycyjne metody kondycyjne, inni adaptują techniki do sportowych reguł kumite, jeszcze inni kładą nacisk na wewnętrzną pracę oddechu i zdrowotne aspekty kata. To rozwarstwienie bywa korzystne, daje pole do eksperymentu, ale też frustruje tych, którzy chcieliby odnaleźć jedną prawdę o stylu. Moja, ostra, ale szczera, uwaga dla ćwiczących. Jeśli traktujesz Uechi-ryu wyłącznie jako repertuar efektownych uderzeń do pokazów, to przegapisz jego sedno. Jeśli natomiast wpadniesz w pułapkę hermetycznego rytuału bez zrozumienia aplikacji, skończysz z kolejnymi powtórkami ruchów, które wyglądają pięknie, a w praktyce nie mają związku z rzeczywistością uliczną. Dobra szkoła Uechi-ryu łączy obie rzeczy – rzemiosło i rozumienie. I wymaga od ucznia uczciwości. Czy ten ruch ma sens, gdy ktoś stoi naprzeciw z intencją zrobienia krzywdy? Jeżeli tak, to działa. Jeżeli nie, to trzeba go poprawić lub odrzucić. Na koniec, Uechi-ryu to opowieść o ukrytym chińskim spadku, który znalazł nowy dom na Okinawie i tam się rozwinął, przyjmując lokalne smaki i globalne wyzwania. To system, który uczy prostoty, ale nigdy nie jest prosty. Bo prostota, jak w każdej prawdziwej sztuce walki, jest efektem lat selektywnego wyrzeczenia i twardej praktyki. A co ciebie najbardziej zaintrygowało w historii i technikach Uechi-ryu? Jego chińskie korzenie, twardy trening, a może filozofia półtwardy, półmiękki? Podziel się swoją opinią w komentarzu, chętnie poczytam wasze spostrzeżenia i doświadczenia. Zajrzyj też do innych materiałów na kanale, znajdziesz tam wiele fascynujących historii i analiz ze świata sztuk walki. Jeśli podobał ci się ten film, będzie mi ogromnie miło, jeśli zostawisz łapkę w górę, zasubskrybujesz kanał i włączysz dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Dziękuję, że oglądasz i wspierasz. To naprawdę wiele dla mnie znaczy.